Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, chciałbym skupić się na tym bardzo fajnym autotransformatorze. O, mniej więcej taka wtyczka powinna się tutaj znajdować. Przypominam, został skonstruowany w roku 1963 właśnie w zakładach wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy. Te dwa to były warszawskie zakłady wytwórcze urządzeń telefonicznych, w skrócie ZWUT, w Warszawie przy ulicy Grochowskiej. O! Udało się otworzyć cały ten transformator. Myślałem, że zdejmiemy tylko tę górną część. To mnie troszeczkę niepokoi taki ślad jakby, nie wiem, przepalenia chyba na tej taśmie izolacyjnej. Myślę, że jest to tutaj dosyć fajnie widoczne. Czyli wydaje się, że jest szansa, że jednak ten transformator będzie działał. Teraz doszedłem do 250. Mogę nawet troszeczkę poluzować. Coś tam nie kontaktuje. Spróbuję jeszcze może go otworzyć i przeczyścić te styki. No od razu dużo płynniej się porusza. Tutaj ten regulator transformatora. Powolutku schodzimy 190, 180. No wcześniej to kompletnie nie działało. Fajnie. Transformator okazał się całkiem fajnie sprawny. Bardzo cichutko, powolutku zaczyna ruszać. I zwiększamy napięcie. A robi się coraz jaśniej. Cześć! Na początek dzisiejszego nagrania chciałbym Was zaprosić do krótkiego rzucenia okiem na urządzenia, które zebrałem tutaj na moim stole warsztatowym, bo właśnie na pierwszy rzut oka mają one ze sobą, przynajmniej jeżeli chodzi o ich codzienne zastosowanie, raczej niewiele do czynienia. Ten odbiornik radiowy Jovita, wyprodukowany w zakładach Unitra Eltra w Bydgoszczy, jest urządzeniem chyba najnowszym ze wszystkich tych, które mam dzisiaj na stole, bo wiem, że tego rodzaju radioodbiorniki były produkowane chyba od 1975 przez następne mniej więcej 10 lat, gdzieś do połowy lat 80. To jest radio, które właściwie towarzyszyło mi od wczesnego dzieciństwa, bo należało do moich dziadków. I pamiętam, że było sprawne. Przyznaję, że w tej chwili nie wiem, czy nadaje się do odbioru czegokolwiek, czy działa. Będziemy musieli to sprawdzić, ale dzisiaj o tym radiu akurat nie będziemy mówić. Tutaj z kolei po drugiej stronie stołu warsztatowego mam dwie typowe, niegdyś w latach 60. suszarki do włosów typu Fema. Jedne z moich ulubionych modeli. Oglądaliśmy już tutaj zresztą na kanale chyba suszarkę typu RSW1 i typu RSW3. Tutaj mam na przykład suszarkę typu RSW2 z oryginalnym, pięknym opakowaniem. Suszarkę wykonaną również w zakładach w Bydgoszczy. Myślę, że gdzieś w 65-66 roku, nie wiem, tutaj nie ma daty produkcji. W każdym razie wtedy jeszcze bydgoskie zakłady nosiły nazwę Zakładów Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy. Myślę, że możemy to nawet na jednym z tych opakowań przeczytać. Tutaj jest tylko ZWE Eltra Bydgoszcz, tak samo tutaj na tabliczce znamionowej na suszarce Eltra ZWE, typ suszarki RSW2, suszarka model Fema. Będziemy ją na pewno w jednym z nagrań oglądać. Tutaj mam troszeczkę nowszy model suszarki, nawiasem mówiąc bardzo ładny, z takiego czarnego bakelitu wykonany. Takiej suszarki jeszcze nie mam, choć tych modeli suszarek Fema mam już dosyć dużo. To jest model SR2, produkowany jeszcze także, jak widać tutaj po tym logo na tabliczce znamionowej, w zakładach Eltra w Bydgoszczy. No i tutaj na tym pięknym opakowaniu można przeczytać pełną nazwę: Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra Bydgoszcz, ulica Sobieskiego 1, czyli zdradziłem Wam już chyba, co wspólnego te urządzenia mają ze sobą. Otóż wszystkie powstały właśnie w bydgoskich zakładach Eltra, chociaż w różnych okresach, to radio w latach 70., te suszarki w połowie lat, czy w drugiej połowie lat 60., w różnych okresach bydgoskie zakłady nosiły różne nazwy. Będziemy o tym jeszcze za chwilę mówić. Ale ani ten radioodbiornik Jovita z zakładów Unitra Eltra, ani te dwie suszarki Fema wyprodukowane w zakładach wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy nie są głównymi
bohaterami dzisiejszego odcinka. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym urządzeniu, które być może dla wielu osób wyglądało dosyć tajemniczo i jego przeznaczenie byłoby zupełnie nieznane, gdyby nie tytuł tego filmu, którego dzisiaj oglądacie. To jest autotransformator regulowany. Do czego takie urządzenia służyły, powiem za chwilkę tym, którzy tego nie wiedzą. I to, co jest ciekawe, to urządzenie również zostało wyprodukowane zresztą mniej więcej w tym samym czasie, w którym powstały te dwie wspomniane tutaj już suszarki Fema, w zakładach wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy. W tym przypadku mówimy o roku 1963, czyli nawet troszeczkę wcześniej, zanim powstały te dwie suszarki Fema. Suszarki Fema chyba powstawały tam gdzieś od końca roku 64. Jeżeli dobrze pamiętam, te dwa egzemplarze pochodzą raczej już z okresu po 1965 roku, z 66, 67, a tym samym ten autotransformator, który mamy dzisiaj na stole, jest najstarszym z tych wszystkich urządzeń pochodzących z tej samej bydgoskiej fabryki, bo jak wspomniałem, powstał już w roku 1963. Pozwólcie, że na razie odstawię te pozostałe urządzenia na bok. Nimi, zarówno tym radioodbiornikiem, jak i tymi suszarkami Fema, będziemy na pewno zajmować się w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, chciałbym skupić się na tym bardzo fajnym autotransformatorze. Tak jak już wspomniałem, zajmiemy się dzisiaj tym autotransformatorem regulowanym, czyli urządzeniem służącym do regulacji napięcia wyjściowego, czy napięcia wtórnego, w tym przypadku w zakresie od 0 do 250 V. Rzućmy może od razu okiem na tabliczkę znamionową, która znajduje się tutaj na tylnej części tego autotransformatora. Ja sobie to odwrócę tak, żebym mógł tę tabliczkę przeczytać, a Wam wyświetlę tutaj z boku, tak żebyście mogli ją jednocześnie obejrzeć. Tutaj na tabliczce jest logotyp bydgoskich zakładów Eltra, no i mamy napis ZWE Eltra, czyli Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra. Widzieliśmy już te napisy na opakowaniu suszarek Fema pochodzących z tej samej fabryki, mniej więcej z tego samego czasu. To jest transformator typu P216 o napięciu pierwotnym, czyli podłączany do sieci, do prądu o napięciu 220 V o częstotliwości 50 Hz. Maksymalny prąd tego transformatora 0,9 A i moc 200 VA jest tutaj podana. Jest też numer seryjny, chyba 2440, jeżeli się nie mylę. Jest tutaj podany rok produkcji, jeżeli dobrze widzę, 1963. No i jest napis Made in Poland. To jest właściwie wszystko, co tutaj na tabliczce tego autotransformatora się znajduje. Bardzo, bardzo solidna obudowa z umieszczoną na górze taką rączką, za którą transformator można było przenosić, ale można było ją też, tak jak widzieliście, używać troszkę jako taką stopkę do postawienia transformatora w ten sposób, żeby było wygodnie tutaj tym transformatorem operować. Na samym transformatorze znajduje się pokrętło służące do regulacji napięcia wyjściowego, czyli napięcia wtórnego. Są tutaj dwa styki, do których podłączaliśmy przewody i do których podłączaliśmy urządzenie, które z takiego transformatora właśnie miało być zasilane prądem o danym interesującym nas napięciu. Tutaj znajduje się też włącznik. W tej chwili nie wiem, czy w górę, czy w dół taki transformator jest włączony. Jest tutaj lampka czy dioda sygnalizująca pracę transformatora. No i jest tutaj malutki bezpiecznik. Możemy od razu sprawdzić. Tak, znajduje się w środku bezpiecznik. Przepraszam, żeby go wyjąć, posłużę się takimi szczypcami. Patrzę od razu. Wydaje mi się, że ten bezpieczniczek, spojrzałem tak pod światło, wydaje mi się, że jest w porządku. Widać tutaj nieprzepalony ten drucik znajdujący się w środku. Patrzę na właściwości tego bezpiecznika i chyba, jeżeli się nie mylę, jest tutaj napisane 4 ampery, tak, 250 V. Nie jestem pewien, czy to są takie bezpieczniki, jakie powinny się tutaj w tym transformatorze znajdować, czy kiedyś ktoś go wymienił na inny. Wygląda na to w każdym razie, że ten bezpiecznik powinien być sprawny. Oczywiście spróbujemy później wypróbować działanie tego transformatora i to jest właściwie wszystko, co o takim zewnętrznym wyglądzie mogę powiedzieć.
Na pewno jest tutaj nieoryginalna, pochodząca ze znacznie późniejszego okresu wtyczka. Mogę Wam chyba pokazać, momencik. Powinienem jeszcze mieć takie stare polskie wtyczki z lat 60. O, mniej więcej taka wtyczka powinna się tutaj znajdować. No nie wiem, być może ją później wymienimy, chociaż prawdę mówiąc wolałbym tę wtyczkę na razie zachować do jakichś starych urządzeń, które w ogóle wtyczki nie mają, bo to jest chyba moja ostatnia już tego typu wtyczka. Będę musiał gdzieś na bazarku poszukać i ją sobie znaleźć. Tutaj mam już trochę innego rodzaju, natomiast wydaje mi się, że w tym transformatorze widziałem kiedyś podobny model na zdjęciu i znajdowała się tu no, mniej więcej taka wtyczka pochodząca właśnie gdzieś z początku lat 60. Do czego właściwie mógł służyć taki autotransformator? No ja na przykład tutaj u mnie w warsztacie, jak wiecie, bo jest to widoczne praktycznie na każdym filmie, który tutaj publikuję, wykorzystuję taki regulator napięcia, który bardzo mi się przydaje do uruchamiania różnych starych, testowanych urządzeń na niższym napięciu. Chodzi tutaj zwłaszcza na przykład o silniki komutatorowe stosowane w takich typowych odkurzaczach, o jakieś wiertarki, czy grzałki, ale przede wszystkim właśnie o silniki ze starych odkurzaczy. Wielokrotnie już widzieliśmy tutaj, że przy pomocy takiego malutkiego regulatora napięcia można taki silnik od odkurzacza, czy w ogóle cały odkurzacz uruchomić na znacznie zmniejszonym napięciu, sięgającym już powiedzmy jakichś 30-40 V i on wtedy bardzo powolutku zaczyna pracować. Różne stare urządzenia można w ten sposób bez ich nadmiernego obciążenia przetestować, zobaczyć, czy w ogóle będą działały. I mniej więcej do podobnego zastosowania myślę, że mógłbym używać ten autotransformator. Nawet myślę, że pod wieloma względami on się do tego troszeczkę lepiej nadaje niż ten mój malutki regulator napięcia. Czyli po pierwsze no do różnej takie transformatory można stosować do regulacji obrotów w różnych silnikach, maszynach. Można było je stosować, zresztą to jest też opisane w instrukcjach troszkę podobnego typu transformatorów, do regulacji temperatury w jakichś piecach elektrycznych, do regulacji różnych procesów galwanicznych, ale też przy regulacji oświetlenia na przykład, no bo jeżeli podłączymy do takiego transformatora klasyczną lampę, to przy pomocy tego pokrętła i zwiększanego, zmniejszanego napięcia można wtedy regulować też, można używać ten regulator, ten transformator jako coś w rodzaju takiego ściemniacza. I myślę, że jest jeszcze bardzo wiele innych zastosowań testowych, laboratoryjnych, do których tego rodzaju transformatory bardzo dobrze się nadają. Wspomniałem Wam już, że ten transformator pochodzi z zakładów wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy, więc może temu warto jeszcze króciutko poświęcić parę słów historycznych, no bo na tym kanale zawsze staramy się też trochę wyszukać informacji o historii danego urządzenia, którym się akurat zajmujemy. Bydgoskie zakłady to fabryka z bardzo długą, sięgającą jeszcze lat przedwojennych tradycji, od początku lat chyba 20. XX wieku, od mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, roku 1920, chyba trzeciego, w Bydgoszczy istniała fabryka aparatów elektrycznych, później to się nazywało Fabryka Artykułów Elektrotechnicznych inżyniera Stefana Ciszewskiego. W okresie wojny funkcjonowała w tym miejscu fabryka Erharda Schmidta. Po wojnie w 1945 roku, chyba już bardzo szybko po wojnie, powstała tam bydgoska fabryka artykułów elektrotechnicznych. Ta dawna fabryka inżyniera Ciszewskiego została upaństwowiona i od końca lat 40., nie pamiętam, od 48 czy 49 roku funkcjonowały tam zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego oznaczone symbolem A4 w czasach PRL-u, zwłaszcza w latach 50., 60. bardzo wiele zakładów stosowało te takie symbole, nie wiem, właśnie A4, T4, T3, M9 i tak dalej. Z tym się już wielokrotnie spotykaliśmy przy okazji różnych urządzeń na tym kanale. No w każdym razie wtedy gdzieś od końca lat 40. do końca mniej więcej lat 50., gdzieś do 57 czy 58 roku istniały tam zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego A4 w Bydgoszczy, które chyba też miały różne zakłady filialne, między innymi zakłady w Poniatowej, które później w latach 60. właśnie funkcjonowały jako zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego ZWSI Poniatowa i powstawały tam m.in. sokowirówki i silniki do różnych pralek, na przykład pralek typu Frania. Tutaj już na tym kanale kilka takich silników oglądaliśmy, aczkolwiek jeszcze nie było o nich takiego dokładnego, poświęconego im odcinka.
a gdzieś od roku 56 czy właśnie 57 do połowy lat 60., gdzieś do roku 66 chyba, funkcjonowała fabryka pod nazwą właśnie Zakładów Wyrobów Elektrotechnicznych Eltra, czyli dokładnie to jest okres, który obejmuje czas powstania naszego transformatora, który, przypominam, został skonstruowany w roku 1963 właśnie w zakładach wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy. Rok, 2, 3 lata później powstawały tam właśnie te suszarki Fema, które oglądaliśmy i których produkcja później w drugiej połowie lat 60. została przeniesiona do fabryki w Kętrzynie, do późniejszego Farelu w Kętrzynie. To już tylko tak bardzo króciutko, od 66 roku zakłady funkcjonowały pod nazwą Zakłady Radiowe Eltra, czy przez jakiś czas Zakłady Radiowe Unitra Eltra. To jest właśnie ten czas, z którego pochodził już ten odbiornik radiowy Jowita, który króciutko widzieliśmy we wprowadzeniu do tego filmu. No ale my mówimy tutaj o pierwszej połowie lat 60., czyli okresie, w którym powstał właśnie ten autotransformator, który dzisiaj oglądamy. A jeżeli chodzi o historię tego transformatora, to chciałem tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, myślę, że może ciekawą, którą na nim znalazłem. Zwróćcie uwagę, że ten transformator ma tutaj oznaczenie z zakładu pracy, fabryki, w którym był wykorzystywany. To takie oznaczenia można dosyć często znaleźć, dosyć śmieszne, bo mam na przykład grzejnik, który był wykorzystywany chyba w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli synoptycy w czasie zimnych dni takim grzejnikiem się ogrzewali. Mam jakieś mierniki, które były wykorzystywane w zasadniczych szkołach zawodowych i wydaje mi się, że tutaj właśnie znajduje się oznaczenie chyba nie szkoły, tylko faktycznie konkretnej fabryki czy konkretnego zakładu, w którym ten transformator mógł być wykorzystywany. Tutaj mogę się pomylić, bo prawdę mówiąc, myślę, że każdy zakład miał swój jakiś system oznaczania swojego inwentaryzacji urządzeń stosowanych w danym zakładzie, ale być może nie jest przypadkiem, że na początku tutaj tej sygnatury znajduje się symbol T2, a T2 to były warszawskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych, w skrócie ZWUT, w Warszawie przy ulicy Grochowskiej, jeżeli dobrze pamiętam. To była też bardzo ciekawa firma, o której myślę, że przy jakiejś okazji będzie też można koniecznie opowiedzieć. Powstała w 1931 roku, wtedy jako państwowe zakłady tele- i radiotechniczne w Warszawie. Zresztą te zakłady tele- i radiotechniczne w Warszawie powstały też na miejsce dwóch połączonych ze sobą jeszcze starszych firm, których historia sięgała nawet chyba jeszcze roku 1918, czyli pierwszych dni czy tygodni po odzyskaniu niepodległości. W sierpniu 1944 roku te zakłady zostały kompletnie zniszczone, wysadzone w powietrze, ale zostały reaktywowane po wojnie, a od końca lat 40. czy od przełomu lat 40. i 50. funkcjonowały właśnie jako zakłady wytwórcze urządzeń telefonicznych przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Wiem, że jest tam poświęcona tym zakładom tablica pamiątkowa. Myślę, że przy jakiejś okazji się tam wybierzemy i może nawet wezmę ze sobą ten transformator, który co prawda pochodzi z zakładów wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy, ale najprawdopodobniej wykorzystywany był właśnie przy pracy w zakładów wytwórczych urządzeń telefonicznych w Warszawie przy ulicy Grochowskiej. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ja zresztą ten transformator kupiłem na giełdzie w Warszawie, więc prawdopodobnie właśnie gdzieś tam po nie wiem, przejściu na, w cudzysłowie, techniczną emeryturę z tych zakładów wytwórczych urządzeń telefonicznych prawdopodobnie znajdował się gdzieś w prywatnych rękach, no i wreszcie w końcu po wielu, wielu latach trafił na giełdę i znalazł się tutaj w moim warsztacie. To jest tyle, co udało mi się znaleźć o historii tego urządzenia, o historii fabryki, która ten autotransformator wyprodukowała i być może o historii fabryki, w której prawdopodobnie, czy historii zakładów, w których prawdopodobnie ten transformator był wykorzystywany. Przyznaję, że to są zawsze takie malutkie akcenty historyczne, które w jakiś sposób nadają specjalną duszę takim starym urządzeniom i zawsze bardzo, bardzo to lubię i poświęcam zawsze sporo czasu wyszukaniu takich historycznych informacji o historii konkretnych urządzeń prezentowanych tutaj na kanale. Ale jeśli chodzi o historię, to chyba w tym przypadku to jest wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia i przede wszystkim chciałbym zajrzeć do środka tego autotransformatora
Wydaje mi się, że żeby go otworzyć, trzeba odkręcić tutaj te 4 śrubki znajdujące się z boku. Jedna z tych śrubek ma taką obudowę, która była przeznaczona do jej zalakowania, ale ewidentnie widać, że już kiedyś była demontowana, odkręcana, także no, trzeba wychodzić z założenia, że ten transformator był już w przeszłości otwierany. Nie wiem, czy po to, żeby go zreperować, czy po to, żeby na przykład wymienić w nim ten przewód z nieoryginalną wtyczką. Zaraz zobaczymy, spróbujmy po prostu do niego zajrzeć. Ok, teraz te 2 śrubki z drugiej strony. Ok, śrubki mamy już tutaj odkręcone. Teraz będę chciał zdjąć tę górną pokrywę transformatorka. Myślę, że prawdopodobnie powinienem tutaj wyjąć ten bezpiecznik, bo on może przeszkadzać. Nie wiem, jak jest z tym włącznikiem, czy trzeba go wykręcić, tego nie wiem. I przypuszczam, że prawdopodobnie będę musiał tutaj zdjąć to kółeczko z regulatora, bo prawdopodobnie zdejmiemy to wszystko, a ono by tutaj blokowało. Nawiasem mówiąc, tak się zorientowałem, że to kółeczko, zaraz wam to pokażę, że ono jest chyba przesunięte, bo tak jakby tutaj dochodzi do końca skali, tutaj dochodzi do końca skali. Wydaje mi się, że ono jest tak jakby źle założone na ten cały bolec, który wychodzi z regulatora, bo ten koniec skali powinien znajdować się tutaj, prawda? Czyli prawdopodobnie, jeżeli kręcę maksymalnie w lewo, to w tym momencie to kółeczko powinno być ustawione na 0, a jest gdzieś na 160 V, a jak kręcę maksymalnie w prawo, to teraz też pokazuje 160 V, a powinno zatrzymać się tutaj przy 250, czyli prawdopodobnie ktoś kiedyś przy demontażu tego transformatora założył je z powrotem na ten bolec wychodzący z regulatora i przykręcił, natomiast nie zgrał z tego z tą skalą, która znajduje się tutaj na tej ramce. Więc chyba trzeba będzie to poprawić, ale nie powinno to być skomplikowane. Natomiast tutaj gdzieś jest, tutaj jest taka otworek, w którym znajduje się śrubka. Jak ją poluzujemy, to powinienem być zaraz w stanie zdjąć cały ten regulator, aczkolwiek jakoś nie mogę, prawdę mówiąc. Że on jest tam dosyć solidnie chyba zaczepiony. Obawiam się, że jeżeli tego nie zdejmiemy, to nie wyjmę tego całego transformatorka, ale spróbujmy, zobaczmy. Podłożę tutaj taką gumową podkładeczkę. I ta pokrywa się tutaj troszeczkę zsuwa. Udało się otworzyć cały ten transformator. Myślałem, że zdejmiemy tylko tę górną część. Natomiast udało się nam wyjąć cały ten transformator tutaj z obudowy. Zresztą obudowa w środku, zobaczcie, jest naprawdę bardzo ładnie zachowana. Tutaj ta część jest również czyściutka. Rzućmy okiem na połączenia tych przewodów, to mnie trochę ciekawi. Tutaj mamy 2 przewody z przewodu zasilającego wchodzące do włącznika. Nawiasem mówiąc, tak patrzę, ale nie widzę tutaj od góry żadnych symboli na tym włączniku. Przyznaję, że nie wiem, przez kogo został wyprodukowany. No i teraz tak. Tutaj z włącznika wychodzi jeden przewód idący do bezpiecznika. Tutaj wychodzi przewód z bezpiecznika, wchodzi do uzwojeń transformatora. Tutaj na dole widzę, że jeden żółty przewód wychodzi z transformatora do jednego z tych styków na wyjściu. Tutaj mamy drugi przewód wychodzący z włącznika i on idzie tak, do jednego styku tutaj na wyjściu. Tutaj jest połączony z tym przewodem wchodzącym do żaróweczki. To nawet nie jest dioda, to jest po prostu zwykła żaróweczka. Tutaj od tej żaróweczki prowadzi jeden taki cieniutki przewodzik do przewodów, do uzwojeń transformatora. I tutaj mamy przy tej oprawce lampki, żaróweczki też jeszcze jeden przewód, który też tutaj połączony jest z uzwojeniami
transformatora. Ewidentnie ktoś tutaj coś naprawiał, bo widzę tutaj już w miarę współczesną taśmę izolacyjną, którą ten transformator jest tutaj owinięty. Tu mnie troszeczkę niepokoi taki ślad jakby, nie wiem, przepalenia chyba na tej taśmie izolacyjnej. Zobaczymy. Troszkę zaczynam się obawiać, że to urządzenie może nie funkcjonować, ale zaraz to sobie wszystko wypróbujemy. To jest właściwie wszystko, co jeżeli chodzi o połączenia przewodów możemy tutaj zobaczyć. Zaraz możemy ewentualnie wziąć miernik i spróbować sprawdzić, czy są tutaj przejścia prądu po tych wszystkich przewodach. Tutaj, żeby sprawdzić połączenia w tym transformatorze, wkręcę ten malutki bezpieczniczek, no bo bez niego żadnego połączenia tutaj nie będziemy mieć. OK. Ustawię sobie mój miernik na sprawdzenie przejścia prądu. Może w ten sposób, myślę, że będzie to tutaj widoczne. Możemy sprawdzić od razu tutaj na bezpieczniku. Tak. Tutaj mamy przejście prądu. Tutaj jeżeli chodzi o ten włącznik, w tej chwili nie mamy. O, teraz jest włączony. Czyli w dół jest włączony, w górę tak jak teraz jest wyłączony. Tutaj na tej żaróweczce też mamy przejście prądu. Dotknę jeszcze tutaj miernikiem do wtyczki. OK, momencik, przytrzymam sobie. Przytrzymam sobie te sondy miernika przy wtyczce. Teraz nie mamy przejścia. Włączam i mamy. OK. Tutaj nawiasem mówiąc można sobie bardzo ładnie obejrzeć działanie tego mechanizmu, tego styku, który łączy tę płytkę znajdującą się tu w centralnej części transformatora z tymi uzwojeniami, czyli połączenie pomiędzy tą rolką poruszającą się po uzwojeniach transformatora, a tym stykiem dotykającym do tej blaszki. I w ten sposób za każdym razem można było osiągnąć wymagane uzwojenie na wyjściu z transformatora. Myślę, że jest to tutaj dosyć fajnie widoczne. Tu jest to miejsce, które mnie trochę niepokoi. Wyraźnie widać, że coś tutaj kiedyś chyba się zadziało i niestety doszło do jakiegoś przepalenia. No nic, trudno. W każdym razie mogliśmy sobie przynajmniej obejrzeć, jak taki transformator wygląda w środku. Zaraz to wszystko zmontujemy. Spójrzcie, ustawiłem sobie jeszcze raz miernik na sprawdzenie przejścia prądu. Dotykam tutaj do tego jednego styku na wyjściu z transformatora, a tutaj dotykam do uzwojeń transformatora. I widać, że mamy przejście. Mogę też równie dobrze dotknąć do tej rolki i przesuwać po transformatorze. Tutaj mamy przejście, fajnie. Natomiast tutaj dotykam do drugiego styku i dotykam do tego styku, do tej blaszki znajdującej się pośrodku transformatora i też mamy przejście. Czyli wydaje się, że jest szansa, że jednak ten transformator będzie działał. Spróbujmy zrobić jedną rzecz. Tutaj przytrzymam sondy miernika na tych stykach na wyjściu z transformatora, a tutaj spróbuję połączyć tę rolkę jeżdżącą po uzwojeniach transformatora z tym stykiem dotykającym tej blaszki. Zobaczcie, mamy przejście. Teraz jeżeli bym to przesuwał, trochę mi niewygodnie, to powinno się właśnie, jeżeli transformator byłby podłączony do zasilania, zmieniać napięcie na wyjściu z transformatora. Przyznaję, że troszeczkę mnie te wyniki ośmieliły i być może jednak uda się ten transformator uruchomić. Zobaczymy. Ewidentnie ktoś już go tutaj reperował. Trochę zniechęciły mnie te ślady przepalenia, ale najwyraźniej ktoś próbował już coś z nim zrobić. Zobaczymy za chwilkę, czy to się udało. OK, myślę, że możemy teraz ten transformator ponownie zamontować. Chciałbym tutaj, przyznaję, zdjąć albo przynajmniej, momencik, teraz chyba mogę poruszyć tym kółeczkiem na skali. Chciałbym to ustawić w taki sposób,
żeby tutaj ono w odpowiednim miejscu się blokowało. W ten sposób doszliśmy do zera, tak. Tutaj odkręcam. Ok, dochodzimy do 250. Dobra. Ok, teraz dokręcę tutaj blokadę trzymającą tę część transformatora i teraz w momencie, kiedy nim obracam, teraz doszedłem do zera. Ok. Teraz doszedłem do 250. Mogę nawet troszeczkę poluzować, bo to się troszkę za mocno rusza. Ok. To jest taki docisk trzymający tę część transformatora. Dobra, 250. Teraz 0. Teraz 250. Fajnie. Teraz wkręcę tutaj z powrotem śrubeczkę, która trzyma to kółeczko, to na regulatorze. Ona mi tutaj wypadła przy rozkręcaniu. Może tym śrubokrętem. Ok, teraz powinno się to trzymać. Ok, doszedłem do 250, odkręcam, doszedłem do zera, może nawet. Dobra. Do zera, w porządku. No dobrze, w takim razie montujemy ponownie całe to urządzenie. Tutaj udało się fajnie tę pokrywę nasunąć, czyli tak mamy transformator włączony, tak mamy wyłączony, jak sprawdziliśmy. Tutaj bezpiecznik jest już włożony do środka, teraz regulator porusza się na skali tak, jak chyba powinien. Dobra, i możemy teraz nakręcić te śrubki. Nie pamiętam, przyznaję, chyba tutaj była ta śrubka przewidziana na zalakowanie, no ale w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że po zmontowaniu tego transformatora możemy przejść do jego przetestowania. Podłączyłem sobie tutaj do styków wychodzących z transformatora mój miernik, ustawiłem go na 600, na maksymalny zakres pomiarowy 600 V prądu przemiennego. Mam nadzieję, że ten miernik będzie tutaj widoczny. Mogę to jeszcze troszeczkę przesunąć. W tej chwili transformator jest odłączony od zasilania. Podłączę teraz transformator do zasilania. W tej chwili nic się nie dzieje. Włączę transformator. Zapaliła nam się, spójrzcie, tutaj lampka czerwona, to znaczy, że transformator działa i w tej chwili pokazuje 146 V, co jest troszeczkę więcej niż tutaj właściwie na skali, bo powinno mi pokazywać w tej chwili 110 V. Zgasło. Coś tu nie kontaktuje, spójrzcie. Teraz się znowu zapaliła lampka, czyli coś tam jednak przy przekręcaniu tym pokrętłem nie kontaktuje. 150, 60, 170, on mi teraz pokazuje 190 V. Podkręcam go. No teraz mam zdecydowanie za dużo, tutaj 239 mi pokazuje. Tutaj na tym wyższym zasięgu w tej chwili mi pokazuje 240 V prawie, ale żaróweczka się nie świeci. Schodzę poniżej, tu dochodzę do 150 i zupełnie zostaje to przerwane. Teraz żaróweczka się zapaliła, mam 198 V. To jest troszkę więcej niż teraz powinienem mieć tutaj na transformatorze. Schodzę niżej, wyłącza się. Teraz mam znowu 138. No niestety najwyraźniej transformator ma jakiś problem z połączeniem. Teraz pokazuje mi 199, 200 V. Coś tam nie kontaktuje. Spróbuję jeszcze może go otworzyć i przeczyścić te styki. Może w takim razie spróbujmy jeszcze raz otworzyć ten autotransformator i wyczyścić te styki. Może to okaże się pomocne. W sumie nie trzeba tutaj bardzo dużo rozkręcać, nie trzeba tutaj dużo demontować. Odkręcam tylko te 4 śrubki, zdejmę
całą tę pokrywę i jeszcze zobaczymy. Nawet nie muszę teraz tego wszystkiego odstukiwać. Wziąłem sobie teraz taki drobniutki papier ścierny i tutaj troszeczkę tę blaszkę przeczyszczę. Ona jest tak dosyć mocno zaśniedziała. No, od razu dużo płynniej się porusza tutaj ten regulator transformatora. No dobra, myślę, że więcej tak na szybko raczej nie uda mi się w tym momencie zrobić. Jeżeli nadal nie będzie to działało, no to zastanowimy się wtedy, co dalej z tym transformatorem. Dobra, po tym zmontowaniu transformatora zróbmy jeszcze jeden test. Postawiłem sobie tutaj już miernik. Transformator włączam do listwy zasilającej. Listwa jest teraz włączona. Transformator jest jeszcze wyłączony, ale zaraz go włączę. O, i zobaczcie, zapaliła się tutaj lampka i pozostaje zapalona przy każdym położeniu tego pokrętła, tego regulatora napięcia. To jest fajne, bo wcześniej tego nie mieliśmy. Ona paliła się tylko w dwóch chyba położeniach, mniej więcej gdzieś tutaj i tutaj. W tej chwili wygląda na to, że transformator cały czas działa, aczkolwiek zaraz zobaczymy, czy cokolwiek pokazuje. Zaraz zobaczymy, jakie jest napięcie prądu tutaj na wyjściu. Ustawiłem sobie już tutaj miernik, ustawiłem zakres pomiarowy do 600 V prądu przemiennego. Włożę tutaj te sondy miernika. Ile mamy? 169 V w tej chwili. Co prawda na regulatorze, na cyferblacie pokazuje teraz jakieś 140, ale być może jest to po prostu jeszcze jednak kwestia przełożenia tego pokrętła w troszeczkę inną pozycję. Spróbuję teraz powolutku zwiększać napięcie. Zobaczcie, 180, 190, 200. W tej chwili mamy 200... 13, 16, 220 V. Co prawda na cyferblacie regulator pokazuje w tej chwili 200, czyli musiałbym tu o dwie kreseczki jeszcze to pokrętełko przestawić, a spróbujmy zmniejszyć napięcie. Powolutku schodzimy 190, 180, no wcześniej to kompletnie nie działało. 160, 150, 130, 120, 116, 106, 90, 70. W tej chwili pokazuje mi tutaj na cyferblacie 40, a mamy 67. Schodzimy niżej. 40, 30, 20. Spróbuję to. 12. 10. No tak, o jedną kreseczkę on jest za daleko. Teraz pokazuje mi na cyferblacie 10 V, tutaj pokazuje mi 20. 24 V. Teraz moglibyśmy podłączyć na przykład taką niskonapięciową żaróweczkę 24V stosowaną w transformatorach bezpieczeństwa. Idziemy wyżej. 40, tak, na cyferblacie pokazuje mi 30 V, tutaj, a nie, tak, 40 V na cyferblacie pokazuje mi 30, teraz mam 40 na cyferblacie, tu mi pokazuje 50. Mam 50 na regulatorze, tu mi pokazuje 60, czyli o jedną kreseczkę w górę pokazuje za dużo. Ale fajnie, zobaczcie, płynnie ta regulacja działa. 139. Przyznaję, że w przypadku takich autotransformatorów raczej używałbym właśnie ten zakres, powiedzmy do 100 V, bo ten mnie najbardziej przy jakichś testach starych urządzeń interesuje. Fajnie. Transformator okazał się całkiem fajnie sprawny. Właściwie chyba wystarczyło tylko przeczyścić tę płytkę, po której jeździ jeden z kontaktów transformatora. Ona była jednak bardzo zaśniedziała i bardzo zabrudzona. Ok, trzeba o tym pamiętać. Teraz mam 50 ustawione, tu pokazuje mi 62. A spróbujmy w takim razie jakieś urządzenie podłączyć do naszego autotransformatora. Transformator jest wyłączony z kontaktu. Podłączę teraz tutaj do tych styków na wyjściu z transformatora gniazdko elektryczne.
Ok. Dobra, to się tutaj dobrze wszystko trzyma. Do tego gniazdka zaraz podłączymy sobie jakieś stare urządzenie. Tutaj mam na przykład polski odkurzacz Alfa 2 z roku 1966, czyli o 3 lata młodszy od tego transformatora z 1963 roku. I ten odkurzacz włączę tutaj do tego gniazdka wychodzącego z transformatora. Transformator włączę do listwy zasilającej. Włączę teraz zasilanie. Transformator mamy teraz ustawiony na, tutaj pokazuje 50 V, czyli jest tak naprawdę napięcie prądu wychodzącego z transformatora będzie wynosiło około 60 V, tak jak sprawdziliśmy. Odkurzacz w tej chwili jest wyłączony, włączę transformator. Działa, włączę teraz odkurzacz. Bardzo cichutko, powolutku zaczyna ruszać. I zwiększamy napięcie. W tej chwili doszliśmy do mniej więcej 110 V, na cyferblacie pokazuje 100 V. Podnieśmy troszeczkę jeszcze. Teraz na cyferblacie pokazuje 130 V, czyli prawdopodobnie napięcie wynosi około 140. Odkurzacz już całkiem fajnie zaczyna zasysać powietrze. Włączam go ponownie i zmniejszmy jeszcze raz napięcie. Wyłączam odkurzacz, teraz napięcie wynosiło jakieś 70 V, tutaj pokazuje 60. Wygląda na to, że transformator po tym wyczyszczeniu naprawdę bardzo fajnie działa. Na początku tak się to nie wydawało, ale wystarczył prosty zabieg i całe to urządzenie z 1963 roku odzyskało sprawność. Dobra, bardzo fajnie odkurzacz Alfa 2 odłączam od naszego autotransformatora. Możemy ewentualnie jeszcze zrobić test na przykład z jakąś żarówką. Odłączę żarówkę, tylko moment, żebym nie dał 24V. Nie, to jest taka klasyczna, stara żarówka. To jest wszystko odłączone, ok. Raz. Ok, żarówka jest tutaj podłączona. Włączam teraz nasz transformator ponownie do listwy zasilającej. Włączam zasilanie. Mamy napięcie teraz ustawione na mniej więcej 40 V. Włączę transformator. Żaróweczka bardzo delikatnie, zobaczcie, zaczyna się tutaj ledwie żarzyć. A ja zwiększę napięcie. A robi się coraz jaśniej. Doszliśmy teraz mniej więcej do 110 V. Tu mi pokazuje 100, no ale mamy to malutkie przesunięcie na skali. Podnoszę napięcie. Żarówka całkiem fajnie świeci, aczkolwiek jeszcze daleko jej do pełnego napięcia 220 V. No i zmniejszam napięcie i mogę w ten sposób ten autotransformator używać jako taki ściemniacz do oświetlenia. No teraz gdzieś do 150 V doszliśmy. No dobra, po tym udanym teście przykręcę tutaj te śrubki trzymające obudowę. Bardzo się cieszę, że ten transformator działa. Ta rozbieżność pomiędzy cyferblatem, pomiędzy wskazaniami na cyferblacie czy na skali tego regulatora, a wskazaniami na woltomierzu nie jest jakaś ogromna. Po prostu trzeba o tym wiedzieć. Ja tak czy inaczej nie będę wykorzystywał tego transformatora do jakichś bardzo precyzyjnych zadań. Chodzi mi po prostu o możliwość uruchomienia starych urządzeń, tak jak tutaj widzieliśmy na przykład tego odkurzacza Alfa 2 z 1966 roku na znacznie obniżonym napięciu. A czy to jest 10 V w jedną czy w drugą stronę, w większości takich zastosowań
nie gra szczególnej roli, ale być może jeszcze przy jakiejś okazji postaram się troszeczkę tutaj przełożyć ten regulatorek tak, żeby on w miarę odpowiadał tym wskazaniom na tej skali. Ale generalnie jestem z tego testu bardzo zadowolony. Już się troszeczkę bałem, prawdę mówiąc, jak pierwszy raz próbowaliśmy ten autotransformator uruchomić, że jednak coś z nim nie jest w porządku. Jak widzieliście, ktoś już próbował go wcześniej tam naprawiać, no ale po wyczyszczeniu tych styków okazało się, że naprawdę całkiem fajnie to działa i do moich takich zastosowań warsztatowych w zupełności to wystarczy, a tak czy inaczej ten transformator jest bardzo ładnym dodatkiem do kolekcji transformatorów. Kilka z nich już na kanale widzieliśmy, pozostałe mam nadzieję w kolejnych odcinkach sobie obejrzymy. Bardzo Wam za to dzisiejsze spotkanie dziękuję. Na koniec jeszcze raz postawiłem tutaj na stole dwie suszarki Fema z zakładów wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy, pochodzące dokładnie z tej samej fabryki, w której wyprodukowany został ten autotransformator, który oglądaliśmy dzisiaj, i pochodzące mniej więcej z tego samego czasu. Autotransformator jest chyba troszeczkę starszy, bo pochodzi z 1963 roku. Te suszarki wyprodukowane zostały raczej już po roku 65, może w 66, może w 67, jeszcze przed przeniesieniem produkcji suszarek Fema z Bydgoszczy do Kętrzyna, ale w każdym razie są to produkty tej samej fabryki i mniej więcej z podobnego czasu. Dzisiaj, przypominam, obejrzeliśmy sobie ten autotransformator typu P216, umożliwiający płynną regulację napięcia w zakresie od 0 do 250 V, chociaż tak jak widzieliśmy, ten regulator troszeczkę nie pokrywa się ze wskazaniami tutaj na skali, na tym cyferblacie, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że ten autotransformator działa, bo nie od początku chciał działać. Widzieliście, że na początku były z nim pewne problemy, ale po dosyć łatwych zabiegach, po przeczyszczeniu styków w tym autotransformatorze okazało się, że działa całkiem fajnie i mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas podziała, chociaż prawdę mówiąc u mnie będzie on raczej pełnił rolę zabytku i części kolekcji starych transformatorów, ale myślę, że w niektórych odcinkach będzie wykorzystywany, bo jednak jest to dosyć fajne, jeżeli mogę wykorzystać takie stare urządzenie, no laboratoryjne można powiedzieć, do testów różnych odkurzaczy, jakichś grzałek, lampek i tak dalej, które tutaj na kanale się pojawiają. Nie wszystkie urządzenia nadają się do zastosowania z takim autotransformatorem. W podobny sposób dosyć często tutaj na kanale w różnych odcinkach pojawia się mój transformator ochronny z przemyskiej faniny z 1970 roku, który też jest częścią kolekcji moich starych transformatorów. Także na pewno z tym autotransformatorem jeszcze się spotkamy. Mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała, a tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, będzie fajnym dodatkiem do kolekcji. Bardzo się cieszę też, że dzisiaj porozmawialiśmy krótko właśnie o historii zakładów wyrobów elektrotechnicznych Eltra w Bydgoszczy, czyli późniejszych zakładów radiowych Eltra w Bydgoszczy. Być może jakieś radioodbiorniki jeszcze sobie dokładniej w późniejszych nagraniach na tym kanale obejrzymy, tak jak ten odbiornik Jowita, który pokazywałem na początku. No i przy okazji też porozmawialiśmy bardzo krótko o historii zakładów wytwórczych urządzeń telefonicznych, tak, z Wód w Warszawie, bo wydaje mi się, nie jestem tego pewien, ale sądząc po tym symbolu T2 umieszczonym tutaj na tym autotransformatorze, wydaje mi się, że ten autotransformator właśnie w tych zakładach wytwórczych urządzeń telefonicznych w Warszawie, chyba przy ulicy Grochowskiej, tak, był wykorzystywany i na pewno kiedyś spróbuję jakieś urządzenia jeszcze związane z tymi zakładami wytwórczymi urządzeń telefonicznych, może jakieś produkty, może jakieś stare telefony, może jakieś łącznice, może inne przyrządy tam produkowane tutaj na kanale pokazać. Być może nawet pojedziemy obejrzeć sobie dawną siedzibę zakładów, w których ten autotransformator był wykorzystywany. To chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałem, to opowiem o tym w następnym odcinku albo zrobię jakieś małe uzupełnienie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Ja sobie teraz troszkę jeszcze poczyszczę ten autotransformator, postawię go do kolekcji i przygotuję materiały do kolejnego nagrania. Cześć, do zobaczenia.